Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o planowanej drodze ekspresowej S10. Film miał być połączony z materiałem o wielkiej obwodnicy Warszawy, ponieważ te dwie drogi są w pewien sposób ze sobą połączone. Ale materiału wyszło tak dużo, że będą dwa filmy. Od połowy roku 2019 w mediach przewija się temat autostradowej obwodnicy Warszawy. Ale sama koncepcja jest znacznie starsza. Przyjęta w roku 2011 koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 zakłada powstanie dużej obwodnicy Warszawy właśnie w perspektywie roku 2030. Temat obwodnicy aglomeracji warszawskiej wiąże się z zagadnieniem drogi S10 na odcinku Toruń-Płońsk, na której skupił się w tym odcinku. Istniejąca droga krajowa nr 10 przebiega przez Drobin i Sierpc, około 30 km od liczącego ponad 100 tysięcy mieszkańców Płocka. W kilku miejscach podczas remontów jezdnia tej drogi została ukształtowana z pochyleniem jednostronnym, aby móc w przyszłości pełnić rolę jednej jezdni drogi ekspresowej S10. Jednakże samorząd Płocka od lat zabiegał o przybliżenie S10 do tego miasta. Wskutek tych działań w roku 2015 zmieniono zapisany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce napis przebieg drogi S10 na A6 Szczecin, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Płock do drogi S7 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dodano drogę S8 w Wołominie. Wcześniej zapisana w dokumentach rządowych trasa drogi S10 kończyła się w Płońsku, tak jak obecnie DK10. O ile zapis o przejściu przez Płock i zmiana zakończenia na okolice lotniska w Modlinie były spodziewane, o tyle zaskoczeniem było przedłużenie S10 do Wołomina. Gdyby S10 powstała na odcinku od S7 do S8 w Wołominie, pełniłaby rolę północnej części obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Taki kształt już wtedy pozwalał na perspektywiczne przedłużenie tej drogi w stronę autostrady A2. Nowy przebieg drogi S10 został uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego rok 2018 w postaci prostej kreski między Czosnowem a Wołominem. Tutaj zwracam uwagę, że kreska ta nie obrazuje nawet przybliżonego korytarza, w którym mogłaby zostać wybudowana ta droga. Gdyby chcieć ją zrealizować, należałoby ją wytyczyć na północ od lotniska Modlin, z nowym mostem przez rzekę Narew i przez okolice Nieporętu. W roku 2018 od nowa ruszyły prace nad studium sieciowym łącznie dla S10 i obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Następnym etapem było studium korytarzowe, które zostało upublicznione w sierpniu 2019 roku na spotkaniu w Płocku, a potem publicznie przez Generalną Dyrekcję jako rozpatrywane warianty S10 i obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Obie te drogi zostały wpisane do rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce we wrześniu 2019 roku. Założono, że S10 będzie drogą ekspresową o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu. Zaproponowano 4 korytarze o szerokości po 5 km. Kolejnym etapem było upublicznienie przez Centralny Port Komunikacyjny szczegółowych korytarzy w styczniu 2020 roku w ramach konsultacji społecznych strategicznego studium lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. S50 łączy się z S10 w rejonie miejscowości Naruszewo-Nacpolsk. W ramach S10 od S50 do Płocka przewidziano 3 trasy, z czego 2 przebiegają blisko Płocka, zaś trzecia, zdecydowanie za daleko, przy miejscowości Bielsk, to jest 17 km od Płocka. Zachodni koniec S10 w każdym wariancie znajduje się w innym miejscu. 2 razy na A1 z nowym mostem przez Wisłę, we Włocławku lub w rejonie planowanej zapory w Nieszawie. Oraz 2 razy na istniejącej obwodnicy Torunia, obok istniejącego mostu przez Wisłę lub na węźle Lubicz. W styczniu 2021 roku przeprowadzono serię spotkań online z samorządami i upubliczniono
Streszczenie wykonanego przez Generalną Dyrekcję w czerwcu 2019 roku studium korytarzowego dla S10 oraz AS50, w oparciu o które toczyła się cała dotychczasowa dyskusja w sprawie tych dróg. Przekazano, że w wyniku prac analitycznych jako najkorzystniejszy dla drogi S10 wybrano wariant zielony, czyli wariant z nowym mostem we Włocławku, ale przebiegający daleko od Płocka. Decyzja ta wywołała wiele kontrowersji i protestów i z wielu przyczyn jest niezrozumiała. Płock czuje się pokrzywdzony, bo dojazd do węzła na S10 będzie liczył aż 17 km, co czyni tę drogę nieopłacalną czasowo w dojeździe do Warszawy. W tym rejonie należałoby raczej wybrać wariant numer 4, fioletowy, lub numer 2, błękitny. Kolejnym pokrzywdzonym miastem jest Toruń, który stoi na stanowisku, że zabrano im S10, przez co budowa tej drogi nie rozwiąże problemów tego miasta związanych z dużym ruchem aglomeracyjnym przez Lubicz. Miejscowość ta bezdyskusyjnie potrzebuje obwodnicy, ale nie musi to być droga w klasie S. Niestety kształt węzła A1 z DK10 utrudnia sensowne wyprowadzenie ruchu ze środka zabudowy bez dużej skali wyburzeń. Chyba że przy daleko idącej ingerencji w sam węzeł. Prognoza ruchu dla wybranego wariantu przewiduje średnio 34 000 pojazdów na dobę przez S10 oraz wzrost ruchu na autostradzie A1 między Włocławkiem a Toruniem do poziomu około 55 000 pojazdów na dobę. Wybrany wariant ma około 100 km długości i przewiduje powstanie 8 węzłów na łączny koszt 4,7 miliarda polskich złotych. Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji jest szansa, że fragmentami dróg S10 i AS50 moglibyśmy pojechać już w roku 2027, ale bardziej realna data to rok 2030. Cała trasa ma być dostępna w roku 2035. Film ten powstał przy udziale kolegi Daniela z forum Skyscraper City, za co serdecznie mu dziękuję. Na koniec przyszłościowy przejazd przez S10. Mam nadzieję, że do tego czasu nasze oznakowanie trochę się zmieni i nie będzie już ogromnych bramownic z mikroskopijnymi znakami. Znaki są po to, żeby pomagać kierowcom, a często niestety jest tak, że wprowadzają w błąd. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.